strasznie skam i to w moje urodziny. No. Dziękuję, Francjo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Gremlin, ze mną jest Basieńka. Hejo. Słuchajcie, zrobiliśmy to ponownie. Jesteśmy, moi drodzy, w Wersalu. Przed jakąś bazyliką. Nawet nie mam pojęcia, co to jest za kościół. Aczkolwiek poprzednio jak tu byliśmy, to był marzec. Dokładnie na Dzień Kobiet byliśmy. Zresztą kto nie oglądał, to gdzieś tu będziecie mieli tą kartę przypiętą. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj będziemy chcieli sobie zobaczyć też te zestawy pałacowo-ogrodowe, bo one wtedy były niby dostępne, ale wiecie, no na przykład pomniki były pozasłaniane, były fontanny nieczynne i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to już będzie czynne, ale na razie zobaczyliśmy, że tu jest jeszcze jakiś mały targ. Zobaczmy, co tutaj jest, czy może coś regionalnego. Regionalnego, to jest libański, a tam jest afrykański. Ale ci lokalny. Oczywiście to jest akurat też spoko opcja, że no, lokalci mogą sobie na takim ryneczku kupić. O tam, raczej to są jakieś religijne, ale widzę też pocztówki. No. Pocztówkę z Maryją chcę. Czy jak chcesz, możemy tam wejść, zobaczyć sobie. Aczkolwiek, moi drodzy, jeżeli jeszcze... Jak widzę pocztówki, to od razu o was myślę, drodzy widzowie, bo ja zwykle jak gdzieś jestem, to zbieram dla was pocztóweczki, Tak, bo jeżeli... które możecie sobie odebrać. Jeżeli jeszcze trwa stream przedłużeniowy na moim Twitch TV/GremlinPan, linki oczywiście w opisie, no to dla widzów mamy przygotowane jakieś tam widokóweczki, także wbijcie koniecznie, obczajcie sobie te opcje, bo nie wiem po prostu, czy jeszcze będzie trwał, bo on się zaczął 11 lipca, wy nawet nie wiem w sumie, kiedy wy to oglądacie. No to ty. O, jest oczywiście książka z jedynym papieżem. A nie, są też wersje. Dobra, przynajmniej wiemy. Poczekaj. Tak, dobra, no to widzisz. Dzięki temu wiemy, że jest to katedra St. Louis, czyli Pocztówka jest nawet ładna. świętego Louisa. Czekaj, która? No ta jest bardzo ładna według mnie, pocztóweczka. Wiesz co, jak chcesz. Ewentualnie wiesz co możemy zobaczyć? No, Czy nie będzie magnesu z taką rysunkiem? w środku. No tak. Nie, tutaj będą tylko książeczki, jakieś takie rzeczy, Biblie. Ale nie widzę. W ogóle bardzo ładne tutaj krzyżyki. I figury, ale to wiadomo, świętego Piotra z Jezusem i tak dalej. Basia, jeśli dobrze rozumiem. Tak, fluorescencyjna. A masz sobie wodę? A czemu ma wodę mieć? Nie, jest... Jezuski też tutaj widzę, że są fluorescencyjne. Sorry, do you have any magnets? Yes, just enjoy the... Ah, this one, okay. Okay. Okay, I see it now, sorry. No, I'm sorry. Są, ale... Są jedne z tą katedrą, Baś. Ale w sumie nie wiem, czy... Nawet ten nie jest taki brzydki. Na drewienku. Tylko boję się, że on się zetrze, wiesz? Baś, bo to coś takiego. Są różne kolory, ale wiesz, no... Dotknij sobie tej tekstury, to jest jakby... No druk ten. Nie wiem, właśnie... Mam takie mieszane odczucia. Drodzy, po małych perturbacjach, bo pierwotnie zaszliśmy z zupełnie innej strony pałacowej, jesteśmy już na terenie. Jak widzicie... Ej, w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj jest trochę mniej ludzi niż byliśmy tu w marcu. No też była niedziela wtedy. No tak, ale no to jest duża różnica, bo dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywamy. Bo wtedy myśmy byli co, parę minut po 9, jakoś tak. Nie, mieliśmy wejść na 13:13. Ale wchodziliśmy tędy. No. Koło, też po 9 chyba. Czy 10. Nie, no też było 11. Też koło 11? Nawet... Czyli- A tak, bo na pewno akurat doszliśmy. Tak. I kolejka już dotąd była, mniej więcej.
A teraz no jest, co prawda z tej strony jest duży. Wszyscy do Disneylandu pojechali. Ale do czego jest ta kolejka w takim razie? Nie wiem. A, No ogród... kolejka jest inaczej puszczona, patrz. Ona teraz jest tak puszczona. Okej. Bo wcześniej była tu, wzdłuż. Tam było wtedy grupy. Tak. Też duża różnica jest taka, moi drodzy, że w marcu wstęp nawet na ogrody był bezpłatny. Teraz ten wstęp jest płatny. Ile było Co ile było? płatnego wstępu na ogrody? 13 euro? Już po twoich zniżkach? 12 euro. Nie, bez moich zniżek, ale ze zniżką na dowód europejski. Okej. Ja potem to wyreguluję u siebie w pracy. Tam. Dobra, ale okej, czyli Europejczycy płacą w okolicach 13 euro za wejście. 12 euro za wejście na ogrody. I zobaczymy, jak to się będzie różniło. Będę chciał wam to pokazać. Mało tego, też nie będę chciał wam pokazywać wszystkiego. Z racji na fakt, że no dzisiaj są właśnie urodziny tak finalnie, akurat jak my to nagrywamy. W związku z tym też w komentarzach możecie życzyć. Więc my to sobie po prostu posponsorujemy, parę rzeczy wam pewnie ponagrywamy, ale tak nie aż tak dużo, jak byśmy to nagrywali tak specjalnie. I z tego miejsca też oczywiście mam nadzieję, że film wam się będzie podobał. Dlatego zostawcie łapkę w górę, subika, jeśli jesteście nowi. Jeżeli chodzi o subiki, to pamiętajcie, aż 70% z was nie subskrybuje, a to są ostatni subskrybenci, którym bardzo serdecznie dziękuję. Trochę ci subskrybenci zasłonili Basi twarz, ale Trudno, przeżyję. Nawet w moim dniu. Ale ja się czuję, jakbym od tygodnia miała urodziny. jak to będzie leciało na YouTubie za 2 tygodnie, to będziesz miała prawie miesiąc świętowania. No to fajnie. Generalnie byliśmy z Basią, jeszcze kupiliśmy jakieś pamiąteczki. Generalnie kupiliśmy kielichy, które planowaliśmy kupić poprzednio, ale chcieliśmy je kupić wtedy pod koniec. Niestety wtedy już te sklepy były zamknięte, więc tym razem je mamy. Możliwe, że wam gdzieś tutaj wrzucę zdjęcie ich. Natomiast Basia jeszcze coś kupiła. Dla was widzowie nowe pocztóweczki z wersalem. Proszę bardzo, tutaj mamy tak pierwszą taką. I tutaj opatrzcie, o kotek. 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 To musisz pionowo dać. Kotek. Kotek. To są z wersalu. Kotek. I taki kotek. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie kotki. To są pocztówki z wersalu. Tutaj, tu, wersal. O. Chodź, czekaj. Zrobimy tak, Baś, że staniesz przed tą bramą No. i ją będziesz trzymać. Widać ją. Bo też nie chcę tak podchodzić. Bo zmiana jest teraz tak, moi drodzy, że tak, tędy jest wyjście. Jak byliśmy tu poprzednio, to tego płotku po prostu nie było i musimy się udać w tej kolejce. Mamy bilety. Możliwe, że tutaj, bo patrz, Stoją do samochodu. ale możliwe, że tutaj, wiesz? Bo tu... Nie, tutaj czekaj, jest informacja. Tu jest tu. Tu jest z. Okej, dobra. Tam jest żeby było zabawnie, kolejka do kupienia biletów jest o wiele mniejsza. Faktycznie, bo tutaj kupisz na miejscu. Czyli Wersal jest miejscem, w którym się nie opłaca kupować biletów wcześniej, w sensie na samoogrody. Wiesz, na stronie mówią, że lepiej kupić wcześniej, żeby nie stać w kolejkach. Tak. Proszę bardzo. Nie sprawdzałem biletów, dowodów. No ale mamy tańsze. Chodź. Tylko czekaj. Bonjour. Bonjour. Jak ktoś, moi drodzy, chce sobie zeskanować mapę... A nie, to jest musical, czyli tu będą jakieś informacje pewnie o tych... A nie, download the Vivid Map, okej. Dobra, i tak to wygląda, tak? Tak. Dobra. No dobra, no to my sobie idziemy zwiedzać. No tak jak mówię, na razie nie widzę żadnych tych rzeczy, które były zasłonięte. Chyba że tam w oddali. Tamtych są chyba te większe były chyba zasłonięte. Bo te, że tak powiem, wazony były raczej odsłonięte. Tak mi się kojarzy. Generalnie, moi drodzy, bo tak, za naszymi plecami jest fontanna, ale jest w tym momencie wyłączona. Nie jesteśmy pewni powodu, ale ja też tak z Basią mówiłem, że jak są upały, tak, no to ze względu tam na ochronę środowiska i tak innych pierdół,
No często fontanny są wyłączane w wielu miastach, no ze względu na oszczędność wody. I tak Basia, co ty właśnie powiedziałaś? No, że jeżeli fontanny dzisiaj są wyłączone, no to jestem zawiedziona, no. Zapłaciłam tu, żeby zobaczyć fontanny. Czynne. Najwyżej dokleję ci w postprodukcji, może jakieś znajdę zdjęcie. Ej, ale serio. No wiem, to czy... Jeżeli wyłączają, to powinni za darmo wpuszczać. Coś wiesz co, może jest też tak, że ta jedna jest tylko wyłączona. Mam nadzieję. Zobaczymy jak to będzie za chwilę. Najlepsze jest to, moi drodzy, że co wyłączę kamerę, to Basia mówi mega istotne rzeczy i się rage'uje. Basieńko, proszę bardzo, tutaj do kamery proszę powtórzyć, co żeś mówiła. Bo ogólnie, jak jest sezon Możemy iść. wakacyjny, ale mi kapelusz czułam, że mi odlatuje. W sezonie letnim tutaj... Mówię, że czuję, czekaj, muszę tylko... To daj, przytrzymam ci go chwilę. Może nie było tak na... O, dobra, już jest ten. W sezonie letnim ogrody w Wersalu są płatne z dwóch powodów. Bo włączają fontanny oraz leci muzyka barokowa. I to jest w cenie biletu. No, gdyby ktoś chciał w sezonie letnim wejść tu za darmo, to w poniedziałki fontanny są wyłączone i nie leci muzyka, więcej trzeba płacić. A ja mam takie wrażenie, że przyszliśmy tu, zapłaciliśmy, ale nie słyszę ani muzyki, ani fontanny nie widzę włączonych. Pokaż na tym, na telefonie datę, żeby widzowie mogli sobie sprawdzić, że faktycznie jest czwartek. Po prostu chyba na pulpicie masz przecież datę, czy nie masz? No i to jest moja mina. Nie wiem, czy będzie widać, no ale musicie uwierzyć. Musicie uwierzyć na słowo. Dobra, ewentualnie może być też tak, Baś, że muzyki barokowej może nie ma, bo w tym momencie, bo może mają tą przerwę, no bo jest obiadówka się zaczyna. Chociaż ogrodnicy pracują, widzę. No ale wiesz, jest jakby ogrody są czynne od 9 tam do chyba 19. To jest jakby nie ma dokładnej godziny, żeby tu wejść, tylko możesz sobie wejść w każdym momencie. No tak, ale w sensie... No zobaczymy jak to będzie później, czy... Czemu się tak bronisz? Poczekaj, mówię, zobaczymy jak to będzie później, zobaczymy czy zostaliśmy dzisiaj oskamowani, moi drodzy, czy też nie. Basiu, co się stało? Płakać mi się chce. Czyż tak samo w marcu wyglądało? Chodź tu. Przytul się. Lepiej ci? Nie. A teraz? Daję kanapeczkę. Basia sobie je. Wiesz co Basia najlepsza? Myślałem, tamte czerwone, pomarańczowe co widać na tamtym drzewku, że to są jakieś morele czy coś takiego. Teraz widzę jak podeszłem bliżej, ale pierwotnie myślałem, że to wiesz, jakieś morele i tak dalej. Wiesz, tak mi się przypomniało, tak jak siedzieliśmy wtedy w tym parku w Rzymie, co tam rosły pomarańcze. I tak pomyślałem sobie, a to wezmę Basi, to się ucieszy. No. Po czym to jest jarzębina. Czyli otruć chcesz mnie. Dobra, co kończymy, skoro się wydało. Ej, dobra, słuchajcie, jest szansa, że jednak muzyka jest barokowa, bo coś tak prawym uchem, tak lekko słyszymy. Aha, myślałem, że tędy będzie przejście, ale dopiero tutaj dalej. Więc idziemy w stronę muzyki. Generalnie zazwyczaj podążaj w stronę światła, tak, albo coś. Ale światło jest tam, a tam jest wyjście, więc nie podążamy w stronę światła. Tak. Ej, ale nie, no fakt. I chyba słyszę też fontannę. Tak mi się wydaje. Dobra. I będzie jedna fontanna włączona, jeden głośnik. 12 euro, dziękujemy, zapraszamy ponownie. Ej, ale szczerze mówiąc, czułem, że trochę więcej będzie tu zakwitniętych rzeczy. W ogóle wiesz co, nad czym się zastanawiam? Bo ja nie widzę tutaj zraszaczy. O, jest ogród różany, proszę bardzo. Taka wyśnięta róża. Ale tu chociaż widzę, Baś, I obcinają. obcinają. Więc a żeby było zabawniej, to ja dzisiaj też w ogrodzie rano podcinałem. No jarzębina piękna. Ale no niestety problem jest taki, że... No ciepło jest. Ale ciepło jak ciepło, tylko że to się podlewa. A tu nie widzę, żeby coś było podlewane i nie widzę, wiesz,
generalnie wydaje mi się, że na takich terenie i tak dalej, no wiadomo, jakby ktoś miał chodzić z raszaczem, tak jak powiedzmy, nie wiem, ty po ogrodzie czy coś, no to zajęłoby ci to ultra długo. No to system się robi. No tak, ale nie widzę właśnie tych systemów. Nie widziałem ani jednego zraszacza. I nie wiem, czy to jest po prostu tak, że on jest jakiś taki niewidoczny, czy go po prostu fizycznie nie ma. Dobra. I stąd jest muzyka też. Słyszysz? Tak, i jest brama otwarta. Ej, czekaj. To nie jest to? To jest to. Ciebie, tu jest parę takich miejsc. A nie, to nie to, o czym ja ci mówiłem chwilę temu. Dobry. No jest tu parę takich różnych, więc... To byłoby fajne, gdyby z tych wazonów tak woda leciała. Ale tędy leci. Tędy lecia, tu. Tak, Kiedy niby? na dole masz wodę płynącą. No dobrze. To tym bardziej powinno z tych dzbanów taka fontanna być. Ja ci mówię, że są chyba wyłączone ze względu na upały. A co jest trochę crazy. Przecież nie ma aż ryba. Gdzie rybę masz? Faktycznie, Bardzo malutka ryba. nie zauważyłem. Ale on jest jedyny tutaj. No. Niedługo już i on nie będzie jak woda wyschnie, jak nie włączy wody. No i generalnie tędy po tych schodach spływa ten, widzisz? Bo nawet są takie półki i tędy. Jest coś zabawne? To wygląda jak... Nie, słyszeliśmy, że tutaj jest muzyka. Weszliśmy, muzyka ustała. Może wiedzą, że... No co wiedzą? To może jeszcze ponarzekaj na fontannę. No i fontanna jest wyłączona. W ogóle patrz na tego ptaka. On jest żywy, czy to jest... Żywy, to jest gołąb. No właśnie, a ruszył się teraz, no. Ale trochę jestem zawiedziony właśnie, że... Ty tylko trochę jesteś zawiedziony? Ja bardzo. Chodź. A może dlatego nie sprawdzała, bo stwierdzili, że wiesz, że nie ma fontanny, to nie płaci, no ale... Ale nie, no przecież skanowali bilety. Strasznie skam. I to w moje urodziny. No. Dziękuję, Francjo. I nawet nie ma 40 stopni upałów, tylko jest normalnie, no lato. 30 stopni mi pokazuje. To jest normalne. Dobra, chodź. Idziemy dalej. Generalnie jak widzicie, pomniki są poodsłaniane. I to co faktycznie można powiedzieć o tych pomnikach, że widać, że są zadbane. Bo myślałem, pamiętam, że jak byliśmy tu poprzednio, patrz, No. to pamiętasz, że niektóre były okryte tą taką jakby folią, tym takim płachtą, No. ale ta płachta, ona wygląda jakby w ogóle trzymała w sobie tą wodę, czy coś takiego, prawda? W sensie w środku. Tak, ale chodzi mi o to, że w środku była woda i że myślałem, że one będą jednak troszkę wiesz, takie brudnawe i tak dalej, a pomniki są naprawdę w ładnym stanie. Nawet lepiej trzymane są pomniki niż trawa, która nomen omen jest tu chyba nigdy nie podlewana. Co jest zabawne? Że te latarnie są włączone i one świecą. Widać to w okularach, zobacz. No, Wody nie włączyli, ale lampy w środku dnia włączyli. Dlaczego fontanna nie jest włączona? Z względów ekonomicznych, tak? może ktoś się pomylił z włączeniem przycisku, Wszystkie lampy są włączone. Wszystkie. ale faktycznie. Jest południe. Jest lampa ani jednej chmurki. No. Dobra, idziemy tam do głównych, Tak, ale tamta też jest widzę wyłączona. Zostań tak mniej więcej na środku, powiedz co to jest i idziemy tam. Jesteśmy tu, idziemy tam. A tam jest to. Może być? Basket de la Colonne. Serio? Jak odwróciłem kamerę, to akurat wtedy to czytasz? Tak. Dzisiaj robię wszystko na opak. A ty bądź miły dla mnie. Mam dziś urodziny.
Chodź. Fajnie. Generalnie, jeśli dobrze pamiętam, to było miejsce, w którym jakby uhonorowali byli różni generałowie, coś takiego. I tu były... bo to była taka właśnie informacja. I tutaj wiele chyba popiersi związanych z córkami ich. No. Persefony. A i tutaj też powinna płynąć woda. Ej, ale szczerze, ile tych fontan tu jest. No. Ale tu musiałoby być przyjemnie latem. No. Ciekawe, co to za pora roku jest teraz? I przypadkiem na bilecie nie było, za co płacimy? Ej, jakby tu... Ja dzisiaj będę naprawdę... Jakby tu było jakby było lato, taka lampa z nieba, prawda, i wiełka wszędzie. O, cudownie by było. No ale cóż, nie mamy wpływu na kalendarz. I generalnie, tak jak tu widzisz, Basia, jeżeli ja dobrze pamiętam, jak czytałem, w razie czego jeszcze najwyżej dogram to w voice-overze, Tam drzewo rośnie. to jest jednorożec. Ale jeśli ja dobrze kojarzę, to były też popiersia, właśnie, czy tam wizerunki chyba córek jakichś tych generałach. Coś mi się takiego kojarzy, wiesz? Dobra, ja sobie pokażę, widzą tą Persefonę. Oczywiście widać mocne naleciałości klasycyzmu, prawda? A takie ładne kwiatuszki pod tym są. Pod czym są? Pod stopami ich? Tak. A to nie są winogrona? Nie no, z kwiatuszek. Ma łodyżkę, ma płatki. A, dobra. Nie, bo widziałem te kulki tylko wcześniej i pomyślałem, że to są owoce grona. Bo to jest też tak, to jest to, o czym rozmawialiśmy w marcu, że to jest świetne miejsce i mi się bardzo kojarzyło z fontanną pod halą stulecia we Wrocławiu, tylko że tam jest wtedy multimedialna. No. Natomiast no, tu jest to zrobione... Muzycznie. No bo wiesz, we wrocławskiej jest jeszcze dysza ognista na środku i tak dalej, tam do niektórych. Aczkolwiek nie wiem, czy wiesz, że ostatnio walnęła w nią ten piorun. Słyszałam. Dobra, moi drodzy, bo Basia ma dar, że co wyłączę kamerę, to ona mówi dzisiaj coś mega istotnego. Kochanie, proszę powtórzyć. Jak na osobę, Stań tutaj na tym. która przez 6 lat mieszka we Wrocławiu, nawet gdybym mieszkała tam miesiąc, to taka fontanna w ogóle na mnie nie robi wrażenia. Bo we Wrocławiu fontanna multimedialna jest No fajna. fajna. Znaczy wiadomo, to też jest takie coś, ale na fontannę pod Wersalem, pod Paryżem oczekuję czegoś więcej niż to. Ja myślę, że w Ścimiu Dolnym jest lepsza. W sumie, jeżeli ogląda to ktoś z Ścimia Dolnego, proszę dajcie znać, czy macie tam w ogóle jakąkolwiek fontannę. W ogóle tak sobie teraz myślę, że gdyby nie to, że tu, na przykład widać, tu są zakazy siadania na trawie. To by było nawet, wiesz, całkiem spoko miejsce tak do pochillowania sobie, bo jedyne miejsce to faktycznie możesz usiąść tutaj za nami, widać za Basią. Tylko że tu są w pełnej lampie, tak? To ten kamień też jest nagrzany, więc podejrzewam, że średnia przyjemność siedzenia na czymś takim. Ale ja bym się na przykład z przyjemnością klapnął na tej trawie, chociaż co ciekawe, właśnie też nie wiem, czy widzisz, nie wiem, czy kamera też to tak dobrze odda, że mimo, że tu jest dużo wody i tak dalej, to chyba oni dlatego stwierdzają, że nie będą o to dbać i widać, że ta trawa w koło jest przypalana. No blisko rzeki jest zielona, ale już trochę dalej jest. No tak, no bo tam jeszcze chlapie po prostu. Chlapie, ciągnie wodę z tego, ale no wyżej już korzenie tej trawy nie sięgają tak wysoko.
Więc jest jak jest. Najlepsze jest to, myśmy się przed chwilką Witowi zastanawiali, bo tutaj są lampy, one, szok, te są wyłączone, bo w poprzedniej, które widzieliśmy, to wszystkie były powłączane w tym momencie, jak jest tak gorąco. I co ciekawe, myśmy tak sobie uświadomili, że park jest czynny od godziny 9, tam powiedzmy do 18-19. A tu, gdzie my mieszkamy, no to słońce to zachodzi w ogóle tak, no nie wcześniej jak 21. Tak nie no, realnie. 22, około 22. No ale wiesz, to zależy na przykład, nie wiem, w kwietniu trochę szybciej, tak? No tak, ale jak byliśmy tu w marcu, No tak, ale chodzi mi o to, że... to czego nie było? Właśnie ja nie pamiętam, wydaje mi się, że nie było. Nie było. Tym bardziej, że Myśmy zauważyli. one są, nie wiem czy widzisz, No, ale tak, jako przenośne. tak. Dosłownie legitnie leżą tu przedłużacze. Ale nie było tych donic. Żeby było zabawnie, to są ogrody królewskie. Moja mamusia u siebie ma o wiele ładniejszy ogród. Ale to jest przez to, że to co rozmawiamy od dłuższej chwili, że albo w ogóle nie podlewają, albo są tak podlewane, tak jak widzieliśmy w pewnym momencie, takie, że gościu stał dosłownie z wężem, tak jak, nie wiem, wasz stary stoi w ogródku z browarem w ręku, no ten akurat stał bez browara, ale miał podobnie wyrąbane, prawda, no i efekt jest taki, że no widzicie, no niestety są, to jest bukszpan to wysokie? Możliwe. No nie wiem, no w każdym razie martwe już, prawda, no bo nie podlewane, nie dbane, więc trochę szkoda, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, co jak co, ale Wersal ma środki, żeby o to wszystko zadbać. Okej, Basia mówi, że tak, to był kuszpan. Ma środki, żeby o to zadbać, no bo wiecie, jeżeli nawet wejście do takiego ogrodu, gdzie z niczego nie korzystacie, kosztuje 12 euro, a jest tu powiedzmy kilka tysięcy osób w ciągu jednego dnia. To jest cena obniżona dla Europejczyków. O 3 euro, ale... A, no tak, bo są też Azjaci, na przykład widzieliśmy trochę, no to Azjaci mają droższe o te 3 euro. No, szał. Ty, ale czekaj. Oni chyba naprawiają, bo oni tylko włączyli te... Tak, bo ona jest strasznie pusta. Bo pamiętasz, jakbyśmy tu wtedy byli, to te rury były zasłonięte. A oni centralnie albo je teraz naprawiają, Albo tam wypełniają wodę basenem. Okej, bo się okazuje, że strefa, do której chcieliśmy iść, znajduje się już jakby poza strefą pałacową i no mamy informację, że musimy zachować swój bilet i tak dalej, więc właśnie idzie spytać się, czy jeżeli wyjdziemy, to czy będziemy mogli na tym samym bilecie wrócić, czy nie. Seulement sur le téléphone. D'accord. Merci beaucoup, madame. Au revoir. O, Możemy... no słyszę, że... O, No. tu jest ta sama pani, która nam tłumaczyła, czemu fontanny są A. wyłączone. Ale są łódki wolne. Chcesz łódkę? Pilnuj mniej więcej zegarka. Mogę nawet włączyć, wiesz, aktywność powiedzmy na łódce. No to się już nam liczy A. czas. To już, to ty coś tam gadaj, a ja Dobra. załączam. Bonjour! Siadaj ty pierwsza, bo ty siądziesz sobie na pufie, że tak powiem. Je. I masz kamerę. Tak po prostu. Ho, 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 przechyły i przechyły. Ho, 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 Ciebie, za falą fala mknie. Ho, 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 trzymajcie się chłopaki za fraki. Ale wiatr ósemka chyba dwie. Przyjemnie? Może być. Nie wiem, co z tym parasolem zrobić. Możesz sobie go otworzyć i nie będzie ci tak grzało. W razie czego No. ty mówisz w którą stronę, bo wiesz, ja nie widzę nic z tyłu. Chociaż czekaj, bym sobie zrobił tak o, bym sobie plecak ściągnął na razie. Trochę mi grzeje. Podaj.
Co, pić chcesz? Nie. Ty sobie w sumie możesz otworzyć picie. Mogę. Zaraz. Ewentualnie wiesz, pokaż widoczek jakiś i najwyżej wyłączysz GoPro, bo nie ma co cały czas nagrywać. Trzeba w końcu nagrać to jak ćwiczysz. Uwaga na prawo z ten. No to ja sobie pod parasolkiem, a Krzysiu pracuje na słoneczku. Raz, dwa. Raz, dwa. Ale jak chodziłem jeszcze na siłownię tam z 10 lat temu, to lubiłem właśnie na wioślarzu. Serio? No dosłownie chwilę temu podpływał do nas, No. ale zobaczył, że nic nie mamy. Oczywiście wyciągnęłam kamerę. No cóż. Za każdą chillującą laseczką jest harujący mężczyzna. Na raz, dwa. Dobra, generalnie moi drodzy, jak tak z Basią siedzimy, płyniemy sobie, teraz sobie bardziej dryfujemy, ale no cóż, doszliśmy do wniosku, ojej, wiatr troszkę się zmaga, że większą część tych ogrodów, tych parków tutaj pod Wersalem i widać w zasadzie nawet z miejsca, w którym jesteśmy, pokaż Basiu tam, widać Wersal, można sobie gdzieś tutaj połazić, pochillować i nawet w porze letniej nie ma potrzeby płacić, bo tak naprawdę, no tak jak teraz w porze letniej płacicie tylko i wyłącznie za muzykę w niektóre dni za muzykę i fontanny, no bo jeśli ja dobrze rozumiem, to 2 lub 3 fontanny są aktualnie czynne, bo nie wiem, czy na przykład ta tu przed powiedzmy zamkiem tak głównym, tu gdzie siadaliśmy, czy ona jest w tym momencie czynna, czy po prostu jest uruchomiona ze względu na prace serwisowe i wiesz, że tam sprawdzają, czy gdzieś nie cieknie, czy coś takiego, prawda? Więc nie jestem pewny, bo pani nam mówiła o 2, tej i fontannie Neptuna, natomiast no Nie tej przy ogrodach, nie? Chyba. no tej Saturna. królewskiej, No, królewskiej i Neptuna. Tak. To te 2. No to jedną widzieliśmy, Neptuna jeszcze musimy zobaczyć. No, a to jest trzecia. No ale dlatego właśnie mówię, nie jestem pewny, czy ona nie jest czynna dzisiaj tylko właśnie ze względu na to, że trwają jakieś prace serwisowe, co nie? Więc tak to wygląda. W ogóle jeżeli chodzi o koszty wynajmu takiej łódeczki, to jest w ten sposób, że zostawiacie dowód osobisty i przy odbiorze pani sprawdza na tikecie po prostu ile przepłynęliście. Jeśli my dobrze tak popatrzyliśmy, no to pół godzinki to jest 16 euro, godzinka to jest 18 euro. To nie pamiętam, powyżej jakiejś tam wartości wychodziło, że 5 euro za jakąś tam, nie wiem, za każde chyba pół godziny, coś takiego. Dodatkowy kwadrans. A, za dodatkowy kwadrans, no coś takiego. Muszę patrzeć, czy nie wymijamy tu nikogo, ale jest chillera Utopia. Dobra, pani kapitan, płyniemy tam, tak? Jeszcze z takich informacyjnych spraw, to na stronie patrzyłam pod kątem wynajmu łódek, to były informacje, że można było online je zamówić, ale to na konkretną godzinę trzeba. Więc, a tutaj na miejscu, nie wiem jak w inne dni, ale dzisiaj bardzo dużo było wolnych, więc i bez żadnych umówionych godzin, więc... No ale my też jesteśmy w czwartek, to też jest po prostu mniej ludzi tak no fizycznie. tak, ale no, bo na stronie było, że tylko 7 miejsc zostało, więc to tak, no... czasem warto na miejscu też. Dobra, ja się powoli szykuję do parkowania. Masz na to 13 minut. Boże, się nie wyrobić. Tam jest miejsce. No zobaczymy. Zwykle ja się stresowałam jak parkowałam, a Krzysiu tylko tak mówił, no coś tam. A teraz ja ocenię twoje parkowanie. Ale parkowanie łódką, na którą nie masz licencji, a parkowanie autem, na którą masz prawo jazdy, jest troszkę różnicą, nie uważasz? Nie. Dajemy im wypłynąć. Nawet się nie patrzy.
czego mamy nagrywane. Nie miaj tam wiosły. Dobra, uwaga z drugiej strony, bo... Wiem, widzę. Ale mi się akurat trafiło No, na... spokojnie dasz radę. Dobra, już mogę chyba. A on cię i tak kijkiem przytrzyma, więc wystarczy, wiesz? bo już się przymierza na ciebie z kijem. Złowi cię jak rybkę. O, hamuj! Krzysiu, co robisz? Prosto. Dobra, Basiu, powiedz co przeciwko mówić. Może wszyscy. No, dobra, może być, no. No pan już chwytał kija, żeby cię złowić i w momencie jak już cię prawie miał, żeby ten, to ty hyc i skręciłeś. I pan tak, o, prawie wpadł na jakąś babkę z dzieckiem. Idealnie. No. Nie, no bo ja chciałem po prostu. Ja nigdy nie pamiętam rufa, bufa i tak dalej. Jest 54, więc masz jeszcze 10 minut na zaparkowanie. Ej, co nawet sprawdzić mi poszło, ale wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że wiesz, ja chciałem bokiem, żebyś mogła właśnie wygodnie sobie wyjść, a nie, że on będzie nas obracał. Ja chciałem ci pokazać, że ja umiem. Nawet mi podał rękę, żeby mnie wyciągnąć, ale chwyciłam twoją rękę. No i dobrze. Myk jest taki, że Basia chciała zjeść lody. Byliśmy przed restauracją. No i facet jej mówi, że mimo tego, że były w ogóle na menu, bo tam były w karcie menu lody, to mówi, że Jest inna karta w ogóle. tak, ale najlepsze jest to, że właśnie trzeba iść do takiej bramy. No. I tu gdzieś będą lody. To chodź. Chyba mnie tutaj nie ma tego w... Tych lodów co chciałaś? Znaczy nie, tego truskawkowej zupy, która była też zupy z lodami. No? Basia, bo to był chłodnik, to nie był deser lodowy, tylko chłodnik, to jest zupełnie co innego. Ale tam były w tym lody. Może kostki lodu. Lody, bita śmietana, owoce. Ale to jako obiad, to jako danie takie. Chłodnik. Trochę dziwnie podawane, ale okej. Co ty przyniosłaś, Basiu? Wodę. W ogóle najlepsze jest to, Chyba ty lubisz tą wodę. no może być, jak sobie usiadłem tutaj i nogę trzymałem blisko tego parasola. I ponieważ wiesz, wieje co jakiś czas wiatr, więc nim porusza tak lewo i prawo, więc mój błędnik w ogóle tak zwariował przez tą łódkę, co pływaliśmy, Chciałaś coś na morzu? że aż mi dupą jeszcze, wiesz, tak zawiewało. Chcesz trochę? Jakie to smaki? Wanilia i co? I truskawka. No. Truskawka jak truskawka. Że tak trochę malinową mi podjeżdża, ale... Może to francuska truskawka. Wanilia dobra, chociaż za bardzo zmrożona jak dla mnie. W sensie przez to trochę trzeba poczekać, aż poczujesz jej smak. Pamiętasz, Basiu, jak to się nazywa, gdzie idziemy? No. Generalnie w części, w której my jesteśmy, właśnie co jakiś czas są takie mniejsze arenki z fontannami, które oczywiście dzisiaj nie są czynne, no ale jest jak jest. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to się nazywa. W ogóle wszędzie gra muzyka operowa i to się nazywa Basket del and coś tam. Nie umiem. Trochę wiesz, jaki mi to vibe dało? Wrocławia. Pergoli we Wrocławiu. No centralnie, tylko w Pergola we Wrocławiu jest bardziej zarośnięta. To co to, tytan? Wygląda jakby wychodził z ziemi. Może to chodzi o jakiegoś tytana, wiesz? No to... A słuchałeś Pyton słyszałem. Tytan. A, Powiedziałam, a co to tytan? okej. Chodź tutaj zobacz sobie, bo tu są... Patrz. Patrz jakie fajne. Tylko no mówię. Bardzo fajne fontanny, bardzo fajne. Myślę, że epicko to musi wyglądać właśnie jak... Tylko właśnie problem jest taki, że jeżeli ta woda by cały czas chodziła, to by nie było tych klonów, bo by tak nie zakwitło, co nie? Bo na wodzie, że tak powiem, ruchomej takie rzeczy raczej nie kwitną, a ale
ale generalnie no faktycznie to wygląda tak jak mówisz, ten tytan, który wiesz, wychodzi gdzieś tam z ziemi, coś tam. To że wiesz, no jakieś bóstwo. Ale nie, no tak jak mówisz, raczej tytani. Co tam jest napisane? Nie mam pojęcia. Możecie sobie sami zeskanować kod QR i sami sobie przeczytać, czego to jest. Figura, rzeźba. Teraz udajemy się, moi drodzy, do Bosquet des Domes, Grove of the Domes. No. To pewnie reklama Domestosa czy coś, tak. Co Basia? Czytasz to jak po prostu tak brzmi jak hiszpańsku. De Domes. No, bujałem się ostatnio z Hiszpanami, tak? A co, nie? W sobotę żeśmy, ja głównie z Hiszpanami siedziałem. Dobrze. Mi się wydaje, że to widzieliśmy. Tu? Nie. Nie, myśmy nie łazili po takich rzeczach poprzednio. Ale tu jest, wiesz, takie fajne miejsce, żeby sobie usiąść. Na przykład, wiesz, wieczorkiem jakbyś sobie siadła, jak jest taka wielka lampa, tak? Ale jakbyś sobie siadła w taką tutaj, jakby były te fontanny. W ogóle, jeśli ja dobrze rozumiem, to tak, tu jest główna dysza, a tu są mniejsze, więc tutaj naprawdę dużo wody musi, wiesz. Tylko... No, tutaj też są, mi się wydaje, że tędy też woda spływa. Jak którędy woda spływa? No tu. A nie, to jest raczej, wiesz, jak się wychlapie, żeby można było, wiesz. Tak, no jak są... No. Ale popatrz, oni twierdzą, że niby, co, w weekendy są, tak? To co, od weekendu tyle wody, że tak jak powiem, wyszło? Nie wiem. Mega to jest dziwne. Na taki... To nie jest jakieś opuszczone miejsce, to jest ogrody w Wersalu. Ej, ale właśnie Paryżem. dobrze to skwitowałeś, że jesteśmy w miejscu, Wygląda jak opuszczone no, ogrody, które nie wiem, od 50 lat upadły przez... brak funduszy. Tak. To I- są ogrody, płatne ogrody w Wersalu. Płatne. No to jest szczerze mówiąc faktycznie taki mocny skam. W ogóle jak tu kable leżą, ja się od ten kabel potknąłem. Wiesz, ja rozumiem, Basia, tutaj patrz. Nie widzę. Ten kabel, ja rozumiem na przykład jak są, wiesz, na przykład jarmarki, na przykład na rynku i tak dalej, no to kable tak są rzucone na ziemię, to jest normalne, tak ten. Zwykle są zabezpieczone. Prawie na jarmarku. No ale czasami są fragmenty, w których leżą luzem, w sensie, prawda? A Ale tu, nie mogę z tych lamp, które są włączone, nawet fontanny. no faktycznie, fontanna jest wyłączona, fontanna nie działa, ale lampa musi działać. Wokół fontanny jest oświetlone. No, nie no, dramat. W ogóle, czy tu są, Są pajączki takie. no, nie pamiętam jak one się nazywają, ale jest ich Pływaki strasznie dużo. jakieś, no. Jak pamiętacie jak się nazywają, to napiszcie w komentarzu. Ja na nie pływaki mówię. O! Teraz te fontanny włączyli. Wcześniej jak byliśmy, to one były nieczynne. Oni je włączają dopiero w konkretnych godzinach. Ty, a to nie jest na przykład nie jest fontanną tego... Nie. Ona jest tam i tam. Okej, czyli trzeba przejść przez zamek jakby? Można przejść obok i się trochę słodzić, ona nie chce. Nie, są zakazy. Ale to nie jest ścieżka? Nie, bo masz zakaz wejścia. Tu popatrz, widzisz? To są te ścieżki. Nie wiem. Francja. I tam, do tamtego wyjścia, bo to jest chyba tam. Tak. W ogóle najlepsze jest to, że myślałem, że tu schody są prawie stąd spadłem. To patrz po wieruszku. Ej, jak ja żałuję, że te fontanny nie działają. One naprawdę muszą tu pięknie wyglądać. No, na pewno. Bonjour. Bo tu wiesz. Taka kaskada.
No tak, no... Patrz pod nogi. Okej. Wiesz, Nie, serio mówię, patrz pod nogi. wiem, widzę. Ej nie, no generalnie jakby to działało w tym momencie, Takie jak muszle wyglądają te od... to by wyglądało naprawdę fajnie. Ale niestety, drogi Francuzie, płacisz podatki. Europejczyku, ty też się do tego dokładasz. Tak, Holendrzy, Norwegu i tak dalej. Nie wiem, czy Norwegia jest akurat w Unii, ale no nieważne. W każdym razie lipa. To nie z tych mini. No tak. Tak, no ale wiesz, To no, musimy... O, rybka! Chociaż jedna atrakcja. ale nie wiem, czy zauważyłaś, Co? w każdej tej stawiku, No. a dobra, No, mów, Że były że po jest jednej. jedna, no. do tej pory były po jednej, teraz jest, wiesz. Tu mają, tu są dwie. Dobra, chodź, idziemy dalej. Ale patrz jak, ej nie, no to musiałoby pięknie wyglądać. Na górze tak No. W ogóle czekaj, zejdźmy tutaj. To miały być 3 fontany, mam wrażenie, że 5. Może chodzi o to, że 3 fontanny pod kątem 3 poziomów. Bo wiesz, jak tu stoisz i wszystko ci tak leci ładnie. Na przykład wiesz, jest jeszcze to na przykład. Nie podejrzewałbym o to Francuzów, ale na przykład. Jest to jeszcze zsynchronizowane. Że wiesz, że jedna opada w dół i w tym momencie druga wystrzeliwuje. Masz tu kolejną rybkę. Ale no w strasznym syfie żyją, no co ci mam powiedzieć. To nawet pety pływa. O tym mówisz, tak? Że to chciałeś zobaczyć, tak? Tak. No to jak ci się to podoba? Dobra, to już dobrze, że zobaczyliśmy te 3 fontanny. Tak? Masz dzisiaj rację. Kto miał rację? To jeszcze ja mam podejść? Ty nie wiesz o tym, że w tym przyznawaniu komuś racji jest to, że to ty przyznajesz rację, a nie, że ktoś cię do tego zmusza? Widzisz? Ja bym ci przyznała rację, ale zmuszasz mnie do tego. Sama z siebie ci przyznam rację. ale- Łajza jesteś. Dobra, bo generalnie ty twierdzisz, że co tu jest? Jakaś smoka. Fontanna. To ja ci to nagram, bo ja to widzę mniej więcej przez te szpary. Ale no to... Czekaj. Tam jest piknik area w tamtym kierunku. Tak. Tu, nie, czekaj, tu coś jest. Znowu mijemy tych samych gości. No, to jest, widzisz? Nie, to jest Triumfu. Tu, Triumf. A to Bassin du Dragon. Czyli to jest ten smok. A tu basen Neptuna. Bo my idziemy w kierunku tu i to jest za tym. Bo my idziemy w tamtą. No ale to tam nic nie widzę. No to wpadali nas. Albo źle... Albo tam rzeczywiście była, że tamta jest włączona. Możliwe, wiesz co, no... Że ta. Ta? No... Ta plus... Nie no, ona mówiła o 20 minutach, więc no to by się zgadzało. No to... Ale czekaj. Chodź tutaj. Tędy można jeszcze przejść. Tu jest coś dalej. Tylko nie wiem co to jest, marmoset, coś takiego. Nie wiem, no ale toalet jest. Dobra, chodź, znajdę ci to. Uruchamiam tryb twojego bohatera. Słyszę jakieś dźwięki, zastanawiam się, czy to są dźwięki... Dzieci. Tak, ale wcześniej słyszałem kobiety i zastanawiałem się, czy to nie jest, wiesz, jakiś tych głośników, jak to czasem ten. Druga zamknięta to jest? Nie. Czekaj. Jest, czynne, patrz.
Ale jaja. Czyli tu jest to Neptuna. No to dobrze. Ale no, wstyd. to dobrze O ja wiem, że pierdzielę. to jest O ja pierdzielę. za. A, stare. Ale zastanawiam się, gdzie jest Neptun. Dobra, moi drodzy, znaleźliśmy tą fontannę Neptuna, ale to jest jakiś koszmar, bo ona jest zasłonięta praktycznie w całości i ona jest tak ukryta. Za chwilę postaram się wam dać przybitkę najwyżej z drugiej strony, ale myk jest taki, że dosłownie tak to wygląda ze strony, z której myśmy zaszli. Nie wygląda to jakoś mega imponująco. W sumie jestem ciekaw, jak będzie wyglądał sam pomnik, no bo widzę, że jest trójząb i tak dalej, więc no zobaczymy. No tylko troszeczkę musimy obejść, natomiast szczerze mówiąc, wiecie, jak słyszałem, że to jest fontanna Neptuna, coś tam, coś się trochę bardziej okazałego. A jak widzę tą po prostu tryskającą wodę, coś inaczej, no przynajmniej ona jest tutaj cały czas stała, więc no na pewno jakoś ładnie to wygląda, tak? Nie mogę powiedzieć, że to jest mega brzydki i tak dalej, ale jakoś tak, nie wiem, mam taki straszny dzisiaj niedosyt tego Wersalu, bo mam wrażenie, że te wszystkie fontanny, myśmy tutaj na przykład nie zaszli wtedy w marcu, no bo to też ten obieg jest na tyle duży, że człowiek nie da rady wszystkiego tak poobchodzić, więc no tak to wygląda. Tutaj się trochę bałem nadetnąć trawnika, ale postaram się wam tutaj nagrać. Może mnie nikt nie wygoni. Tak to mniej więcej wygląda, jak tutaj jednorożec. Właśnie idziemy z Basią na drugą stronę tej fontanny i widzimy wiele miejsc, z których, że tak powiem, woda mogłaby tryskać, ale niestety nie tryska, przynajmniej no myśmy nie widzieli, bo nawet przed chwilą wam mówiłem o tym, że o fajnie, bo tu jest cały czas, ale jak widać to tak nie jest cały czas i efekt jest taki, że wydaje mi się, że mimo wszystko, że nam powiedzieli, że ta fontanna jest dzisiaj czynna, to ona nie jest w pełni czynna, że nie jest pełen jej potencjał. Co ty, Basiu, chciałeś pokazać? Myślałam, że tam jest okienko w tym krzaku, ale to jest jakaś informacja. Wiem, że to jest budynek, który jest odkryty, ale No. wydawało mi się. Niestety muszę nagrywać teraz, moi drodzy, pod słońce, no ale mam nadzieję, że coś widzicie. Także puszczę wam timelapsa w tym momencie. Ale wiesz co ci powiem? No, Że jakoś, nie wiem, te dysze, te rury są tak na wierzchu i na przykład nie kojarzę, że na przykład ta już przetaczana dzisiaj kilka razy fontanna we Wrocławiu, żeby tam to aż tak było widoczne. no. Owszem, jest trochę widoczne, ale nie wiem, tu te dysze są tak bardzo na widoku. Nie wiem, czy to jest przez to, że nie wiem, ten poziom wody jest dość nisko, bo faktycznie widać, że nie jest do końca, ale mimo wszystko, no nie wiem, no mam taki niedosyt. Dobra, moi drodzy, my już zmęczeni w autku, jeszcze tylko tak z 2 godzinki i to będziemy w domu. Natomiast tak, w ogóle jeszcze jedna rzecz, o której pomyślałem sobie i nie mówiłem tego wcześniej. Wydaje mi się, że na przykład tak jak my mieszkamy w tym Villiers, tak? Czy na przykład, nie wiem, ktoś sobie bierze hotel w Paryżu czy coś, to i tak wydaje mi się, że lepiej jest tu przyjechać pociągiem, bo tak jak myśmy płacili, tak? No za metro na przykład, za pociąg, co prawda jedziesz trochę dłużej, ale tak, no nie płacisz za bramki po drodze i na przykład tak jak za auto zostawione pod dworcem płacisz za cały dzień około 6 euro, tak? Tu za te 6-7 godzin pokazywało ci chyba 18 czy coś takiego, a za całą dobę chyba 40, coś takiego miałeś? No, więc generalnie, wiecie, no to jest tak, że jak na przykład idziecie w takie miejsce, to nie jesteście w stanie też tak wycyrkulować, czy wam to zajmie, nie wiem, 3, 4 czy 8 godzin, czy ile będziecie chcieli tam posiedzieć, na przykład szczególnie też w tych miejscach bardziej otwartych i tak dalej, i tak dalej. Więc w sumie zastanawiam się, czy nie lepiej jest właśnie wtedy pociągiem, tak? A jak się tobie podobało? Było fajnie. Cały film narzekałaś i na podsumowaniu mówisz, było fajnie?
Bo z tobą. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam też materiał się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górze. Jeśli nie, napiszcie komentarz. Ja dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się. Cześć! Bo jeśli chodzi o atrakcje, to były takie średnie, takie 3/10, ale o towarzystwo to tak już 6/10. Cześć!